No i proszę Państwa, nie chcę mówić, że BKX dzisiaj dostał łomot, ale trochę dostał ten łomot i trochę jest to Wasza wina, bo jak tylko zajawiłem, że jadę na testy tego typu pojazdu, to już pytaliście się, tudzież sugerowaliście, żeby go dobrze przetestować i dobrze wycisnąć z niego ostatnie soki. Więc tak też zrobiłem. Jestem ciekaw, Kamil, na jaki to rower jest droga? No nie na wikry. O, no nie wytrzymał i mamy pierwsze pęknięcie. Znaczy gleba. Glebą tak. Jest to dla mnie maszyna dziwna. Po pierwsze, zapowiedziana była ze 2 albo 3 lata temu. Widziałem jego wersje przedsprzedażowe, takie prototypowe i w zasadzie dużo się nie zmieniło do wersji produkcyjnej. Poszli w tym kierunku bardzo minimalistycznym. I wiecie, i teraz czy to dobrze, czy to źle. Na pewno jest to drogi motocykl, jak na 125 i przyznam szczerze, będzie miał dość duże problemy, żeby się wpasować w te grono pojazdów 125 w stylu adventure, bo to nie jest do końca adventure. To niejednokrotnie to dzisiaj powtórzę. To jest jak dla mnie motocykl w stylu enduro, ale z domieszką takiego adventure'owego stylu. Zobaczcie na tą wieżyczkę, na te pionowo umiejscowione z przodu lampy, na stosunkowo płaską kanapę, na której człowiek mojego wzrostu jest w stanie się usadowić tu. Zresztą zobaczcie sami, siedzę sobie w ten sposób i kąt ugięcia kolana 90 stopni. Idealnie. Siedzę w ten sposób, jak jadę bardziej na sportowo po winklach albo na chillaucie w ten deseń. I spoko, nie? Jest. Także jest wygodnie po prostu na tym sprzęcie, nawet takiemu człowiekowi jak ja. Widzicie, jak wyglądam na nim. No jest to filigranowy motocykl, chociaż jest stosunkowo wysoki, bo on jest wyższy od swojego szosowego brata i tych różnic między nimi jest wbrew pozorom całkiem sporo. Na przykład skręt kierownicy w BKX-ie 125 jest większy niż w wersji szosowej SC. Jest to poniekąd logiczne. Mamy zupełnie inne lagi, mamy zupełnie inne handbary. W zwykłej wersji, znaczy w wersji terenowej, oczywiście koła szprychowe, no widać na załączonym obrazku, bardziej terenowo nastawione. ABS tylko na tylne koło, super, to mi się bardzo podoba. Ale też co jest dość istotne, osłonę aluminiową pod silnikiem. Ona nie jest taka, wiecie, jebitna, że możecie na niej opierać motocykl. To jest bardziej zabezpieczenie miski olejowej przed brudem i przed kamieniami, które będzie wywalało przednie koło. Jeśli chodzi o dzióbki, no to tutaj mamy niższą owiewkę. Mamy tutaj tak zasłoniętą kierownicę. Natomiast tutaj zobaczcie, jest owiewka wyższa. Jest ona zupełnie tak jak w adventurze, wiecie, w cudzysłowie, bo to taki pełnoprawny adventure nie jest. To jest takie cholera, bardzo stylistycznie ładnie zrobione enduro, bym powiedział, z takimi domieszkami właśnie współczesnego adventure'a, ale jest to fajnie zrobione. Zobaczcie, ten endurowy, taki mały filigranowy wyświetlacz. Kościami będziemy mogli regulować wysokość tego zawieszenia, to mi się bardzo podoba. Solidna, gruba. Natomiast wydaje mi się, że pewne rzeczy są troszkę przesadzone, bo zobaczcie, ten zacisk hamulcowy, czterotłuczkowy radialny, to mi się troszkę kojarzy z zaciskami, jakie występowały w TR-kach 502. No jest ogromny. Siłę hamowania tutaj jest faktycznie dość sporo, ale jest też duży i ciężki. Na taką 125 chciałbym coś lżejszego. To samo jeśli chodzi o pompę. Mam wrażenie, że ona jest wyjęta 1:1 z TR-ka. Jakby zdali taką malutką, fajną, to lepiej wyglądałaby na pewno i byłaby lżejsza, co za tym idzie, co wiecie, w całości na pewno by tutaj dobrze działało. Sety. One są wykręcane od spodu, gumę można wyjąć i te sety też są z Benelli TRK. Identycznie wyglądają wręcz. Oczywiście, tutaj już przytarliśmy, no ładnie. I cóż, no i to tyle, jeśli chodzi o detale. Zobaczcie na tylną kiwaczkę. Nie jest taki prosty, beznadziejny zawias jak w tańszych konstrukcjach. To inaczej zupełnie pracuje. Jest możliwość podniesienia i opuszczenia tego amortyzatora. W ogóle ten amortyzator jest ogromny, jak na pojemność 125. Podejrzewam, że po prostu zrobili go w 300 i wsadzili tutaj mały silnik, nie zmieniając nic więcej.
Dlatego mamy takie hamulce, 4-tłoczki z przodu, potężny zacisk jednotłoczkowy z tyłu. Jeśli mam być szczery, to ten przód, on nie jest jeszcze dotarty, podejrzewam, i dlatego nie należy do najmocniejszych w swej klasie. Być może są zastosowane kiepskie klocki, co też w historii Benelli się zdarzało. Tutaj poza asfaltem w 100% mi to wystarczało. Natomiast wjeżdżając już na asfalt, gdzie no troszkę bardziej przyciskaliśmy i wiecie, ja ważę swoje, tak, stówka w ciuchach plus jeszcze szpej, no to 110 kg mniej więcej. Troszkę chciałbym więcej, no ale też umówmy się, zwłaszcza w polskich warunkach, gdzie wy będziecie po winklach tym latali, a po górskich naszych kochanych serpentynach Bieszczad czy Tatr na 100% wam to wystarczy. O rany, i się pniemy w górę. Natomiast co tu już mogę powiedzieć? Generalnie wychodzę z założenia, że BKX to nie jest taki do końca adventure, mimo że ma pewne symptomy wizualne, które każą tak twierdzić. Natomiast jest zbudowany trochę właśnie jak enduro. Ma fajne wyposażenie, ale takie niekonsekwentne dość. Około 19 i 17, czyli bardziej adventurowo. Nadwozie, które sugeruje, że jest takim lekko adventurem, ale troszkę bardziej w stylu rally. Nie ma jakichś wodotrysków, ma normalny wyświetlacz, tak jak enduro. Ma regulowany zawias. O, nawet jak się strzeli ze sprzęgiełka, to coś tam ta dupcia potrafi uciec w tym motocyklu. Mocy też mu nie brakuje. Gdzieś tam idzie się wybić na gumę. I teraz jesteśmy naprawdę na ostrym podjeździe. Piłuję go na dwójce, ale zobaczcie, on sobie daje radę bez najmniejszego problemu. Nie ma wyłącznika ABS-u, ale ABS jest tylko na tylne koło. Wróć na przednie koło. Tył jest zawsze odłączony. Możemy się bawić. ABS zawsze odłączony. I teraz na prędkości to zrobimy? Nie, za bardzo rzuca. Za mało jednak mocy, żeby na jedynę przeredukować. No i pozycja za kierownicą też, no widać, że jest to kompaktowy sprzęt, tak? I ja już tutaj się najzwyczajniej w świecie nie mieszczę. Jak siedzę na nim, to nie jest tak źle, ale to już widziałem na Eikmie, że da się tutaj jechać na takiemu dwumetrowcowi jak ja. Natomiast widząc się gdzieś tam w odbiciach, w szybach mijanych budynków, no to wygląda to śmiesznie. Wygląda, jakbym jechał na jakimś dziecięcym rowerku. Dosłownie. Więc no cóż, z tym nic nie zrobimy. Więc jeśli masz te 1,80 m, to na luzie myślę, że będzie git. A propos różnego wzrostu, różnych kierowców, to ta regulacja zawieszenia chociażby. Wiecie, tu macie jakąkolwiek możliwość adaptacji tego sprzętu pod siebie. Mamy regulowane klamki i sprzęgła, i hamulca. I idzie na bombie, nawet nieregulowane zawieszenie ono daje radę, chociaż ewidentnie chciałbym je troszkę przyspieszyć. O, hops, ale widzicie, da się z tego wybić. Przy prędkości nawet sporej. I to jest te 15 koni i coś koło 12 newtów momentu. Przód chciałbym żeby był bardziej sprężysty, ale tył nie klęka na robocie, że tak powiem. I moje 100 kilka kilo masy dźwiga bez większego problemu. Więc ogólnie prowadzi mi się go tutaj pewnie. Fajny jest, no. Jeśli chodzi o to, jak on jest zbudowany, to mi się to podoba, ale czy ta stylistyka się broni? Walk-aroundzik zrobimy, zobaczcie, licznik. Mam nadzieję, że coś widzicie, ale pokazuję tylko podstawowe informacje, nic specjalnego, tak? Wlew płynu chłodniczego, łatwo skontrolować, jest on na wierzchu. Fajne są te dodatki typu handbary z kierunkowskazami. Tu lampa z tymi dodatkowymi lampkami, wiecie, do jazdy dziennej, znaczy to są postojówki, nie ma tu świateł do jazdy dziennej. Te lampy nawet dają radę, nie są jakoś piekielnie mocne, ale dają radę.
Wszystkie plastiki są zrobione jak przystało na Benelli, więc jest to, nie sprawia to wrażenia tandety. Nic nie trzeszczy, nic nie puka. Puka tylko to, że ktoś nie zamontował tablicy rejestracyjnej zgodnie z zasadami, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie jej nie przykręcił. Świetne są te kierunkowskazy, znane z grupy QJ-a. Zobacz, one nie latają, są schowane nad wydechem, więc spaliny nie biją w te kierunki i to są światła postojowe, stopu i kierunkowskazy. Fajnie, ten akcent podoba mi się, trochę BMW 900, nie? Symbol Benelli, nie ma tu żadnych chińskich znaczków, E13, wszystko homologowane, nie jest głośny, a całkiem normalnie brzmi jak na 125, nie ma to tamto. Zawieszenie, jak już mówiłem, zobaczcie, regulacja na wierzchu, kawał amortyzatora, tutaj na kluczu hakowym regulacja napięcia wstępnego sprężyny, normalne koła szprychowe, na dętce, ale wiecie, takie proste do obsługi, proste do wymiany koła, proste do wymiany jakikolwiek, znaczy dętki chociażby. Spróbujcie wymienić dętkę w tych felgach, gdzie są szprychy na zewnątrz. Łyżkami zarażniecie felgę. Najprawdopodobniej mamy osłonę silnika, chłodnica dość wysoko, z osłoną metalową, więc też powinno tutaj, nie powinna być jakoś podatna na jakiekolwiek usterki. Ja tylko bym widział inny błotnik. Wywalić ten i dać wyższy, chociaż ja wiem. No, jakiś mały, fajny, wysoki błotnik, wydaje mi się, że nawet nie zaszkodziłby tutaj, jakby wystawał. Dodawałoby mu to na pewno charakteru. Miejsca generalnie jest dość dużo tutaj, zobaczcie, w tym błotniku. Tak jakby tutaj mogło się znaleźć koło 21 cali, a biorąc pod uwagę, że jest to grupa od QJ-a, że te części są jakby wymienne, co jest dużym plusem, bo zobaczcie, SRK 125 ma właśnie dokładnie takie same kierunkowskazy i wiele innych modeli w ich ofercie, więc summa summarum po prostu części można poprzykładać z jednego do drugiego i podejrzewam, że koło 21 cali tutaj dorwać nie będzie najmniejszym problemem. Jest tutaj jeszcze pole do popisu i do modyfikacji. Ja generalnie bym go najchętniej oderżył, albo Benelli mogłoby nad tym pomyśleć i pokombinować, bo tak, zacisk przód, zacisk tył, ten radialny czterotłoczek nie jest aż tak genialny. Widziałem lepiej hamujące dwutłoczki, mógłby być lżejszy, mógłby być albo dać większą tarczę, mogliby to oderżyć, mogli dać zdecydowanie mniejszą pompę hamulcową. To są, wiecie, gramy, ale przez to w 25 nabiera to sensu. Fajny, solidny bagażnik na kuferek, jakieś sakwy można przewiesić, zawsze jest ok. Jakiś lżejszy wydech jeszcze tutaj dać. W ogóle jak on jest śmiesznie zakręcony, bo zobaczcie, tutaj sobie wychodzi, tu idzie, tutaj taka rura zakręcona i wychodzi całkiem spora puszka na tył. No, to tyle z walkaroundu. Benelli jakby nie ukrywa, że oni chcą iść w tym kierunku bardziej premium i trochę to w tym motocyklu czuć, bo zawieszenie działa, ale jeszcze możecie sobie je dostosować. Silnik działa, nie ma dużego, ciężkiego nadwozia, więc odczuwalnie jest lepszy i on, zobaczcie, mamy takiego QJ-a Kowa 125, który jest stricte endurówką i ten motocykl dużo lepiej sobie radzi w takich okolicznościach przyrody, w jakich aktualnie się znajduje. Ale brakuje mu na asfalcie. Morbidelli T125X lepszy był na asfalcie, troszkę za mało było tej mocy w terenie. A ten jest tak idealnie wypośrodkowany. Słuchajcie, w kwestii podsumowania tego motocykla. Zobaczcie, ostre podjazdy. I to zarówno na asfalcie, jak i po szutrach, takich sypkich, gdzie faktycznie te koło czasami trociło przyczepność i nie było takie to oczywiste, że każdym motocyklem tutaj podjedziecie. Jakaś słabsza 125 mogłaby mieć z tym problem, powiem wam. A tam sobie po prostu jak kozica taka, wiecie, leciutka, fajna, wjeżdżał wszędzie. Zawias daje radę, da się go podregulować. Nie musicie martwić się o ABS. Jest naprawdę fajnie wyposażony w stosunku do tego, co byście się spodziewali po tym motocyklu, prawda? Poza tym jest lekki. Jest stylistycznie naprawdę ładnym motocyklem. No nie można... No dobra, dla mnie jest ładnym motocyklem, więc ja tutaj się do wyglądu nie przyczepię. Mi się podoba ta stylistyka, ten włoski sznyt i dalej będę się upierał przy tym, że to jest motocykl w stylu enduro bardziej niż adventure, ale takie nowoczesne enduro być może Chińczycy ogarnęli, że trzeba tutaj coś dodać od siebie po prostu. O i patrzcie, szuterek pod górkę, jadę na trójce. I on cały czas ma moc, nie? Żeby się
wkręcać. Nawet tutaj odpuściłem mu trochę, jeszcze wyżej pod górę, trójeczka. No kiśnie, mocy tutaj nie ma za dużo, niby, ale rozpędził się. No, ale tutaj na kostce byłoby łatwiej, nie? Ale wyniosło mnie tylko dlatego, że mam raczej szosowe gumy. O, tutaj ślepy zakręt. Ładnie można wypaść. To nawet ścieżkę przygotowali, jakby ktoś chciał wypaść. O, i teraz znowu trójka, 30 na godzinę i on cały czas pompuje w górę. Z górki to już na pazurki, wiadomo. Ale do takiej chillowej jazdy sztosik. Na każde warunki, więc oczywiście, że tak, przy tych rozmiarach, przy tej masie, na miasto chyba logiczne, że on się nadaje w sam raz. Ale jak zwykle, warto to nadmienić, to są takie pierwsze moje, wiecie, wrażenia z tym motocyklem. Nie zrobiłem nim 1000 kilometrów, a raptem 100. Niemniej jednak, przy doświadczeniu ze stanowiskami piątkami, jakie mam, no to chyba niewiele więcej muszę na jego temat wiedzieć. No mam sentyment do marki Benelli, co tutaj dużo mówić. Marka, która jest już na rynku naszym dostępna od 10 lat, więc to jest kawałek czasu, żeby udowodnić, że można to kupić, bawić się tym, cieszyć się tym, a potem jeszcze sprzedać w sensownych pieniądzach bez straty wartości legendarnej, która zawsze gdzieś tam przeraża użytkowników tego typu motocykli. Fajnie, że Benelli nie poszło w ślad za tym trendem takim robienia bardziej adventurowych adventurów, prawda, w klasie 125. I to jest chyba ten największy plus tego motocykla. Jest lekki, ma fajny silnik, goni konkurencję, może się podobać, wyróżnia się na pewno na tle innych, no i to by było to. Wiecie, to mi przypomina troszkę motocykl lata 90. łamane na 2000. Nagrywałem swego czasu materiał o motocyklach, o historii marki Jawa. Oni mieli bardzo dużo fajnych takich 125 adventurowych, ale adventurowych takich, że mamy enduro, które jest dopasowane troszkę do raczkującej jeszcze wtedy klasy ADV. Wtedy to było turystyczne enduro po prostu. I ten motocykl właśnie w tym klimacie jest robiony. Taka współczesna TDR-ka 125, tylko że nie w dwusuwie, a w czterosuwie. Ale też mocy mu nie braknie, bo jest lekki, więc fajny. Dobra, bo się zaczynam powtarzać. Tyle o tym motocyklu. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego, cześć.